tym kartonie takie kratki. Śmiało to może być krzywo. Jedziemy, cyk, pilniczkiem odpowiedniej wielkości. Moczymy w wikolu. Wystarczy dokładnie tyle i wkładamy w te dziurki. No i tak to wygląda po rozłożeniu. Posypywać. O, coś takiego wychodzi. I posypujemy. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem pokazać, jak robię właśnie takie krzaczki, ponieważ na tą nową część będą mi potrzebne także krzaczki, żeby to ciekawie wyglądało, oraz na starej makiecie, na starej części makiety muszę powymieniać część tych krzaczków, bo podczas kamerowania niektóre się, że tak powiem, zwichrowały. W pierwszym etapie to, co nam będzie potrzebne, to może być taki zwykły karton, mniejszy, większy. On i tak potem będzie do wyrzucenia. Więc karton, następnie taki sznurek wiskozowy będzie nam służył jako, że tak powiem, rdzeń krzaczków. Do tego czarna lub brązowa farba, to wedle upodobań taka w sprayu, żeby można było te krzaczki spryskać. I lakier bezbarwny, matowy oraz wikol. Do tego będą nam potrzebne oczywiście posypki gąbkowe różnego koloru, różnej grubości i w zasadzie to wszystko. No i trochę cierpliwości. Także na początek odmierzamy sobie jeden kawałek sznureczka. W zależności od tego, jaki długi chcemy mieć krzaczek, wysoki. Obcinam sobie ten krzaczek. I mniej więcej on, tak robimy sobie taką, przykładamy sobie, zobaczymy, jak on będzie. Sprawdzamy, jak on tutaj będzie się układał. I mniej więcej, o, tak sobie mierzymy. Dobra, już wiem. I zaznaczamy sobie ołówkiem na tym kartonie takie kratki. No jak już wszystko wyrysujemy, powstaje nam taka kratka, gdzie na jej środku, na środku każdej krateczki robimy taką dziurkę. Na przykład może być pilniczkiem, czy też śrubokrętem, nie za dużą, i taki zwinięty sznureczek już powinien bardzo fajnie w tą dziurkę się wkręcić i wejść. O, wszedł, tak? I sobie tak lecimy mniej więcej na środku, bo jak rozczapirzymy ten krzaczek, żeby nie stykał się z innym krzaczkiem, żeby nam się nie sklejał. Więc jak zrobimy te dziurki na środku każdego kwadratu, to będzie to najbardziej optymalne. No i tak do końca sobie lecimy. Tyle, ile mam. Tutaj z tego mi wyjdzie około 70 krzaczków. Mam dwie takie płachty i dwie takie mniejsze. Tu wyjdzie mniej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu wyjdzie 50. Więc 75 to jest 150 i 2 razy 50 to mamy ile? 250 krzaczków. Po zrobieniu dziurek czas na odmierzenie sznureczków. Zrobiłem sobie mniej więcej taką miarkę odtąd dotąd. Takiej długości sznureczki mi będą pasowały. Lecimy. Ciach. Mniej więcej, bo najwyżej jedne wyjdą troszeczkę niższe te krzaczki, jedne troszkę wyższe. To nie przeszkadza nawet, wskazane. Nie ma dwóch takich samych krzaczków. Można sobie celowo zrobić niektóre większe, niektóre niższe i wtedy fajnie wyjdą urozmaicone. Dobrze, więc mając tak przygotowane sznureczki, mam ich tu troszeczkę obciętych. Tak przygotowane sznureczki moczymy w wikolu. Wystarczy dokładnie tyle i wkładamy w te dziurki. To jest chyba najmniej ciekawa
że tak powiem, robota, bo te sznureczki trzeba włożyć. One muszą, o, tu dokładnie muszą przejść na wylot, tak troszeczkę i niech sobie zastygną w tym kleju. I tak sobie powolutku moczymy i do dziurki. I tak zostawiamy. Nic z tym na razie nie robimy. Żeby to tak fajnie nam pasowało w te dziurki, to potrzebny jest odpowiedni rozmiar dziurki oraz dosyć dobre mimo wszystko nożyczki, takie dosyć ostre, żeby one nam tego sznureczka tak nie rozplątywały w czasie cięcia, żeby go nie rozszarpywały. No i my też starajmy się tego sznureczka nie rozkręcać. Po prostu tak wtykamy, zostawiamy do jutra i nic kompletnie z tym nie robimy, żeby ten sznureczek nam się z tej dziurki nie wypadł, żeby nam z tej dziurki nie wypadł. Jeżeli sznurek nie chce wejść, to można go delikatnie wkręcić zgodnie z tym, jak jest skręcony, zgodnie ze skrętem tutaj tych włókienek. Można go tak wkręcić delikatnie, o. I tak zostawiamy. Potem będziemy mogli sobie go modelować, wykrzywiać, przekrzywiać. Jak już będzie zamocowany w tym kartonie, w tym wikolu, będzie można z nim zrobić wszystko. O, i tak przygotowany kartonik z wetkniętymi sznureczkami zostawiamy całkowicie do wyschnięcia, tak żeby się nie dało tego sznurka normalnie wyrwać, tylko przy użyciu dosyć sporej siły. Wtedy będziemy mogli sobie ten sznurek rozkręcać, formować, a co dalej, to zobaczymy w następnych scenach. Sznurki wyschły, wyrwać się już ich nie da, więc teraz pokażę, co dalej. Taka mała, krótka scenka, więc rozkręcamy te sznurki. O, wszystkie rozkręcamy porządnie. Jak wypadnie jakiś sznurek, no to trudno, to wypadnie. To jest na straty, dlatego tych krzaczków robię więcej, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie wyjdą. Niektóre się posklejają, wyjdą fatalne. Niektóre są takie uparte, nie chcą się rozkręcać, więc jak coś tam nie wychodzi, to nie przejmujmy się. W końcu się jakoś to ułoży. Także tak to wygląda. Formujemy, zaraz pokażę, jak mi się uda to ładniej uformować, to pokażę w następnej scenie. No i tak to wygląda po rozłożeniu. Niektóre sznureczki fajnie się od razu rozkręcają, niektóre gorzej. Także tak jak wspomniałem, nie wszystkie wyjdą takie fajne. Jak nie wyjdą, to można gdzieś je tam upchać w takie miejsca makiety, gdzie nie są gdzieś tam na wierzchu, w centrum. Zawsze gdzieś tam się to wykorzysta. I tak jak mówię, każde drzewko jest w zasadzie unikalne. Mamy różne. Potem będziemy posypywać różnymi gąbkami, żeby też nie były wszystkie identyczne, jeżeli chodzi o kolorystykę, więc można sobie tutaj eksperymentować z różnymi kolorami. Bardziej takie wiosenne, bardziej jesienne. Różne można sobie robić kolorystycznie te krzaczki. No i witam Was w kolejnej scenie. Dzisiaj zajmiemy się już stricte malowaniem i posypywaniem tak przygotowanych trzonów drzewek. Troszkę tego wyszło, tak jak wspomniałem wcześniej, około 250 sztuk. Ja sobie przygotowałem taki mniejszy kartonik na potrzeby tego filmu, żeby Was nie zanudzać. Pokażę szybciutko, jak zrobić parę takich krzaczków. Dodatkowo używam takich gąbeczek. Taki kolor będzie, to jest taka drobniutka, tej samej grubości, lecz troszeczkę ciemna. Tutaj taka już dosyć gruba, to jest chyba średnia ta trawka, gąbka, przepraszam. I bardzo taka drobniutka, taka też jaśniejsza. Troszeczkę się różnią kolorami od siebie te gąbeczki. I tutaj mam jeszcze coś w rodzaju imitacji takich płatków kwiatowych. Różnie można to nazywać. Takie gąbeczki kolorowe do imitacji, tak jak wspomniałem, kwiatuszków. Tak więc lecimy. Bierzemy kartonik, brązową farbę i lecimy. Coś się przycięło. Dobrze wpryskujemy te krzaczki. Na początku może być
ta brązowa farba, co mi się coś przyczepiło. Trzeba te krzaczki dosyć dobrze z każdej strony styskać, żeby nie było takich gałązek białych. No i jak tak mamy, bierzemy gąbeczkę i tym świeżo spryskanym lakierem możemy śmiało posypywać. Śmiało możemy sypać. Już od tego momentu, od położenia pierwszej warstwy, już nie używamy lakieru kolorowego, tylko bezbarwnego. Dobrze, powiedzmy, że pierwsza warstwa wystarczy. Teraz bierzemy lakier bezbarwny. Troszeczkę spryskujemy, dosłownie troszeczkę, żeby to nie było wszystko takie mokre. I bierzemy kolejny rodzaj gąbeczki i posypujemy dla odmiany. Ta drobniejsza gąbeczka się lepiej przykleja. Można potrząsać, żeby to się przyklejało tam na te sąsiednie drzewka. Obrócić. Dobrze. I znowu lakier. I można wziąć kolejną gąbeczkę. Też weźmiemy tą drobniejszą i posypujemy. O, coś takiego wychodzi. Nie wiem, czy to będzie fajnie widać. Spróbuję to przybliżyć. No, jeszcze widać, że nie wszystkie są gałązeczki pokryte. Więc to, jeszcze raz delikatnie lakierkiem. I została nam jeszcze czwarta gąbka, taka bardziej żółta, i sypiemy. Delikatnie znowu z lakierem i teraz damy sobie troszeczkę ociupinkę tych płatków kwiatowych, tak dosłownie ciut sobie można potem zebrać i wykorzystać, ale w miarę trzeba to zrobić szybko, zanim ta gąbka się całkowicie sklei. Zawsze można tam wykorzystać jako tam pierwszą warstwę czy drugą. No i takie krzaczki już coś tam sobą reprezentują. Myślę, że jak to zostawimy do wyschnięcia na dzień, może dwa, wtedy będziemy mogli te krzaczki już sobie wyciągać i sadzić na makietę, co również będę chciał pokazać. Także tyle na razie, jeżeli chodzi o ten rodzaj krzaczków. Jeszcze chciałem Wam pokazać na szybko jeden rodzaj krzaczków, ale takie, które nie są ze sznurka zrobione, tylko z takiej waty. Ja to gdzieś mam jeszcze, jak to się nazywa? O, to jest taka gąbka do filtrów do akwariów. I ona się super tak rozrywa na takie cieniutkie włókienka. Ja sobie to formuję. O, coś takiego. I na dzień dobry brązowy. Myślę, że na razie tyle wystarczy. I posypujemy tą gąbeczką. Może być nawet ta, która nam spadła z
poprzednich krzaczków. Posypujemy to z każdej strony. I mamy taki inny rodzaj krzaczków, inny kształt, który sobie będziemy mogli potem dowolnie formować. Oczywiście bezbarwny. Kolejna warstwa tutaj. Gąbeczki. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy rodzaj zrobić. Nie musimy wcale używać kilku rodzajów tej gąbki ani kolorów. Możemy zrobić to jednokolorowe, aczkolwiek myślę, że ciekawie wyglądają, jeżeli są przynajmniej dwa te kolory. Wszystko zależy, tak jak wspomniałem, od wystroju makiety. I mamy, o, zobaczcie, taki krzaczek. Tą część potem odetnę, która jest tutaj, tą część, która jest tutaj nie domalowana, nie przypruszona, to sobie potem odetnę albo jakoś zamaskuję, podwinę pod spód. I mamy taki plastyczny krzaczek, który sobie możemy potem rozerwać i położyć gdzieś kawałkami na makiecie. No i po około 40 minutach mamy tyle krzaczków. Troszkę się tego nazbierało. Nawet fajnie wyszły. Zobaczcie. Różne zrobiłem. Troszeczkę ciemniejsze, troszeczkę jaśniejsze. Będę sobie to dopasowywał na makiecie. Zrobiłem też kilka takich krzaczków. Zostało mi troszeczkę jeszcze gąbki z otrzęsionych tych kartoników, z otrzęsienia kartoników. Więc porobię sobie takie malutkie krzaczki właśnie w postaci takich pęczków. Jeszcze nie dodałem, że powinniśmy na koniec, już po ostatniej warstwie gąbki, spryskać dosyć obficie lakierem tym bezbarwnym dla utrwalenia. No i w zasadzie to wszystko. Krzaczki te już widzieliście. Ja sobie jeszcze troszeczkę ich dorobię. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Montaż tych krzaczków pokażemy już w innym odcinku.